Witam serdecznie wszystkie lwy na czytaniu tygodniowym. Wyciągnę dla Was najpierw runę na najbliższy tydzień, później wyciągniemy karty tarota i na koniec kartę radę na cały tydzień. Jeśli macie ochotę pozostawić mi poniżej filmu komentarz, to zachęcam. Dziękuję bardzo za wszelkie komentarze. Jeśli możesz, to polub film, który dla Ciebie zrobiłam. Dziękuję Wam również za subskrypcję. Zobaczmy, jaka runa dla lwa na najbliższy tydzień. Mamy runę Is. Runa Is to oświecenie. To samo świadomość, rozwój osobowości, uznanie, szacunek, umiejętność kierowania przebiegiem wydarzeń. To również niezależność, swoboda, brak jakby wszelkich ograniczeń, zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych w realizowaniu swoich przedsięwzięć. Opanowanie, spokój, również niezależnie od sytuacji. Runa ta to przede wszystkim panowanie nad sobą i pokonywanie wszelkich lęków. Ona mówi o tym, żeby zatrzymać się i przeanalizować swoją sytuację, uporządkować wszystko to, co dzieje się wokół Was, przyjrzeć się temu, zatrzymać się i uporządkować jakby swoje myśli, ustabilizować swoje wnętrze, zrobić porządek ze swoimi emocjami. Runa ta jednocześnie usuwa wszelkie bariery na drodze do osiągnięcia nad swoimi dążeniami, a także bariery w usunięciu kontroli nad swoim życiem, nad sobą. Po to, żeby nie pojawiały się lęki lub jakieś blokady, które mogłyby dysharmonizować wasze życie. Dobrze, zobaczmy, jakie karty tarota w takim razie dla lwiątek na najbliższy tydzień. I mamy asa denarów, mamy królową kielichów i mamy pazia kielichów. Dobrze. Nie pazia, tylko piątkę. Piątkę kielichów. Tutaj dla Was otwiera się jakiś nowy początek, nowa możliwość, być może w karierze zawodowej lub też wokół Waszej rodziny, spraw rodzinnych, domowych, która wzbudzi w Was wiele emocji. Tu może być też, że bardzo w tym czasie zadbacie o swój dom, o swoje otoczenie, o swoją rodzinę. Tutaj jest również głęboka miłość w stosunku
do rodziny, do przyjaciół, podążanie za głosem serca. Być może podejmiecie w tym tygodniu jakąś ważną decyzję, kierując się emocjami, na przykład dotyczącą nabycia jakiejś rzeczy, nieruchomości, czy też rzeczy po prostu do swojego domu. Możecie również popaść taką nostalgię, że nie wszystko układa się po waszej myśli. Dla niektórych z was może być to czas sporej takiej emocjonalności. Być może będziesz musiał w tym tygodniu sam podejmować ważne decyzje za członków swojej rodziny. Być może nie będziesz mógł liczyć na wsparcie bliskiej osoby, tak jak tego oczekiwałeś, tak? Stąd ta duża emocjonalność i być może za bardzo skupisz się na negatywach danej sytuacji, bo liczyłeś być może na coś zupełnie innego, ale wiedz, że wszystko dzieje się w jakimś celu, więc jakby szukaj w tym całym zdarzeniu, w tej nowości, która tutaj przyjdzie do ciebie, jakichś ukrytych błogosławieństw. Być może nie skupiaj się na tych negatywnych emocjach w tym tygodniu, tylko skup się na tym, co tutaj nowego się może w tym tygodniu pojawić. Jest jakiś nowy początek, być może, tak jak mówiłam, jakaś nowa propozycja, może członek rodziny otrzyma jakąś propozycję, która wywoła w was wiele emocji i może poczujecie się w jakiś sposób nie po drodze z tym, co tutaj się pojawia. Stąd to takie uczucie, być może za bardzo emocjonalnie w coś wejdziecie, za głęboko będziecie próbowali analizować nową sytuację, która może się w tym tygodniu pojawić. I jaka karta rada dla lwiątek? Okay. No i macie kartę spełnionych życzeń, która mówi o emocjonalnej satysfakcji, zadowoleniu, o przyjemności, o tym, że życzenia w końcu się spełniają. Przychodzi sukces, szczęście, dobre zdrowie, ukończenie jakichś swoich marzeń, realizacja tych marzeń i celów. I przede wszystkim jako rada to ta karta przypomina o konieczności trzymania się do tego, żeby korzystać z tych pozytywnych uczuć w sobie, do zaakceptowania i przyjmowania tego, co przychodzi dzięki Twoim prośbom lub też dzięki Twoim działaniom, dążeniom. I to również jest właściwy czas, żeby uleczyć wspomnienia z przeszłości, które
być może trzymały Cię jeszcze jako zakładników w Tobie, siedziały bardzo głęboko, więc ważne, żeby przebaczać innym, przebaczyć sobie, po to, żeby te pragnienia i życzenia i te cele miały jakby jasną ścieżkę i mogły dotrzeć do Twojego serca, do Twojej duszy i do Twojego życia. Więc być może masz to poczucie, że coś dobiega końca, ale jednocześnie otwiera się dla Ciebie tutaj jakaś nowa ścieżka, nowa możliwość, nowa droga. Masz kartę spełnienia życzeń, więc jakby korzystaj z tego wszystkiego, przyjmij to, że te błogosławieństwa do Ciebie przychodzą w tym tygodniu i są na wyciągnięcie ręki i nie warto rozpamiętywać przeszłości tylko dlatego, że sprawy może nie idą do końca tak, jakbyś sobie tego życzył. Warto więc wybaczyć sobie, wybaczyć innym i przyjąć ten przypływ, który pojawia się w asie denarów. Wszystkiego dobrego życzę wszystkim lwom i zapraszam panny. Witam wszystkie panny na czytaniu tygodniowym. Zaczniemy od wyciągnięcia dla Was karty runy na najbliższy tydzień. I wyciągniemy jedną kartę dla Was. I mamy runę bar. Runa bar już mówię. To przede wszystkim dobre zdrowie. Zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. W tym tygodniu będziecie mieli poczucie bezpieczeństwa, przywrócenie zachwianej równowagi. Mogą pojawić się w tym czasie jakieś uroczystości rodzinne, jak chrzciny, wesela. Tu jest też mocno rozwinięta wiedza intuicyjna. To runa taka, runa miłosierdzia, a więc warto w tym czasie wybaczać, żyć zgodnie z cyklem, zwrócić się ku przyrodzie, ku własnemu sercu. Również warto wspierać wszelkiego rodzaju możliwości, potencjały, które w sobie mamy, uwypuklić je, wyciągnąć na światło dzienne, korzystać z nich w mądry, właściwy sposób, bo ta runa będzie wspomagała jakby wszelkie koncepcje, które będziecie chcieli w tym tygodniu realizować. I zobaczmy w takim razie, co karty Tarota dla Was. Dla panny. Mamy 9 denarów. Proszę, mamy as kielichów. I mamy króla mieczy.
Przede wszystkim w tym tygodniu będziecie dobrze czuli się sami ze sobą, w swoim ciele, w swoim otoczeniu. Jesteście samowystarczalni, możecie korzystać z życia, możecie zrobić jakieś zakupy, sprawić sobie przyjemność, czerpać radość z tego, co osiągnęliście. Dzięki właśnie swojej pracy jesteście samowystarczalni, odnosicie sukcesy, ale jednocześnie ta karta też pokazuje, że niektórzy z Was mogą być singlami i w tym tygodniu dla tych osób może pojawić się nowe uczucie, nowa miłość, ktoś spod znaku powietrza, a więc bliźnięta, waga, wodnik. Mamy nowe początki w miłości. Tu przede wszystkim może pojawić się nowy związek, może pojawić się jakaś głęboka przyjaźń, poznanie kogoś, jakiejś osoby do romantycznego związku. Tu można otrzymać też bardzo emocjonalną wiadomość, list, SMS czy mail. Tu może być również wokół Was bardzo dużo miłości. To mogą być też znajomi, przyjaciele. Wokół Was mogą znajdować się osoby, wśród których czujecie się bardzo dobrze, bardzo komfortowo, którzy otaczają Was miłością i wśród których, na których możecie polegać, którzy Was wspierają. To może być również pozytywnie przeprowadzona rozmowa z urzędnikiem, na przykład z szefem, z przełożonym, z lekarzem lub też z jakimś nowo poznanym mężczyzną. Rozmowa, która wzbudzi w Was wiele pozytywnych emocji. I tu przede wszystkim też może być dla Was jakaś nowa sytuacja, w której będziecie musieli wyrazić swoje zdanie, wyrazić swoją opinię na jakiś temat, być obiektywnym, bezstronnym. I pomimo tego, że trzeba będzie zachować pewną pozę braku emocji, niedostępności takiej emocjonalnej, na przykład przemawiając publicznie, Wy świetnie sobie z tym poradzicie, komunikujecie się bardzo jasno, bardzo rzeczowo i spotykacie się z dużym uznaniem. Także ten tydzień dla Was bardzo ładnie się tutaj przedstawia. Zobaczmy w takim razie, jaka karta rada dla Was. Wyciągniemy jedną kartę radę dla Was. I tu mamy przede wszystkim możliwości, osiągnięcie możliwości, perspektywy, dobrobyt materialny, dobrobyt duchowy. To czeka Was w tym tygodniu przede wszystkim spokojny czas, bez problemów. Może to być może Was spotkać tu jakaś nagła premia, podwyżka, awans, nowa oferta, która przyniesie Wam wiele radości, której być może się nie spodziewacie. Karta mówiąca również o tym, że mogliście pracować w jakiejś grupie, wspólnie dążyć do jakiegoś
celu i osiągacie ten dobrobyt. Jest równowaga, harmonia wokół Was i prawdziwe bogactwo. Jako karta rada warto się przyjrzeć swojemu życiu i zobaczyć, gdzie można poszerzyć jeszcze swoje bogactwo duchowe, czy też fizyczne. Może jest jakaś osoba lub też jakaś organizacja charytatywna, której moglibyście udzielić wsparcia, dokonać jakiegoś aktu dobroci. Karta zachęcająca więc do hojności, do wdzięczności, do współczucia, aby nadal prosperować we wszystkich obszarach swojego życia. Tak więc tu również może być sytuacja, że Wy jako osoby stateczne, jako osoby, które posiadają pewien dobrobyt, będą może chciały w tym tygodniu okazać tą miłość, dobroć na rzecz jakiejś instytucji, jakiegoś urzędu. To również w tym przesłaniu tutaj w tarocie nam się pokazuje. Dziękuję Wam serdecznie, drogie panny, i zapraszam na czytanie wagi. Witam serdecznie wszystkie wagi na czytaniu tygodniowym. Wyciągnę dla Was najpierw kartę runę na najbliższy tydzień dla wagi. Jeśli macie ochotę, to zostawcie mi jakiś komentarz, polubcie film albo zasubskrybujcie, jeżeli chcecie mieć na bieżąco czytania ode mnie. Waga. I mamy runę bar. Bar mieliśmy już wcześniej w czytaniu, ale nie pamiętam, który znak zodiaku. To jest karta dobrego zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. To jest poczucie bezpieczeństwa, to jest przywrócenie zachwianej równowagi. To miała przed chwilą panna. To są również wszelkiego rodzaju uroczystości rodzinne, typu śluby, chrzciny, imieniny, urodziny, może u kogoś w rodzinie. To także mądrość życiowa, doświadczenie i wiedza intuicyjna. Także w tym tygodniu to jest runa, która mówi o tym, że możecie okazać również miłosierdzie innym osobom, wybaczyć, dążyć do zgody z kimś lub też z samym sobą, bo mówimy tu o wprowadzeniu równowagi w swoim świecie. Tu również wspieranie przede wszystkim swojego własnego potencjału i mądrego korzystania również z tego potencjału. O to więc wchodzi w tej runie. Zobaczmy, co karty tarota powiedzą w takim razie o tym tygodniu dla Was. Jaki tydzień dla wagi? Mamy kartę ego.
mamy królową mieczy. I mamy 7 buław. No, w tym tygodniu możecie mieć wrażenie, że utknęliście w miejscu. Lub też próbujecie uwolnić się z jakiegoś uzależnienia albo z jakiegoś niezdrowego nawyku. Możliwe, że niektórzy z Was będą mieli do czynienia z jakąś osobą, która w bardzo stanowczy sposób Was potraktuje, która być może skrytykuje Wasze postępowanie i być może będziecie chcieli uwolnić się z tej sytuacji, bo będzie poczucie utknięcia w takim martwym punkcie. Być może będziecie mieli do czynienia właśnie z osobą, która w jakiś sposób Wami manipuluje lub wpływa na Was, lub jesteście od niej zależni w jakiś sposób i jest tutaj podjęta próba uwolnienia się z danej sytuacji, czy chodzi tu o uzależnienie, czy o jakąś niezdrową atmosferę w pracy, czy od jakąś uniezależnienie się od jakiejś osoby. W każdym bądź razie jest tu podjęta próba uwolnienia się z tej sytuacji niekorzystnej, która Wam nie służy. Stawianie przede wszystkim na swoim, walczenie o swoje prawa, walczenie o swój głos, o Wasze cele, o realizację swoich pragnień. Tu jest również duża pewność siebie, rzucenie wyzwania wszelkim trudnościom, rzucenie wyzwania również osobom, które próbują Was przed czymś powstrzymać lub też przeszkadzają Wam, zwracają Wam uwagę lub próbują Was w jakiś sposób ukierunkować, tak, wpłynąć na Wasze zdanie, więc tu jest duża pewność siebie, bronienie swoich racji, swoich przekonań, mądre podejmowanie decyzji, dzierżenie władzy w swoich rękach i próba uwolnienia się, uniezależnienia się od jakiejś niezdrowej sytuacji, z którą być może w tym tygodniu będziecie mieli do czynienia. Zobaczmy, jaka karta rada dla Was na ten tydzień. Karta rada. Karta rada dla wagi. Proszę. No i mamy kartę zakłóceń. To są wszelkie jakieś nagłe, nieprzewidywane zakłócenia. Jakaś poważna zmiana ma miejsce albo wkrótce nastąpi. Więc nawet jeżeli wydaje się to negatywnym doświadczeniem, to może prowadzić do oświecenia albo do całkowitej zmiany stylu życia. Więc widzicie, tutaj uwalniacie się z jakiejś niewygodnej dla Was sytuacji. Stajecie na wysokości zadania i walczycie o swoją niezależność. I tutaj również niezależnie od tego, jaką część swojego życia i na czym się skupiasz, jest to szansa na odbudowę dzięki solidnej, pozytywnej strukturze, która sprawi, że
Ty się staniesz przede wszystkim, lub też sytuacja będzie silniejsza. Uda Ci się wybrnąć z jakiejś niekorzystnej dla Ciebie sytuacji, trudnej sytuacji. Tu jest radą, żeby uczyć się na błędach z przeszłości, zaakceptować je przede wszystkim, włączyć do swojego życia jako odskocznię, być przezornym, ostrzeżonym, zająć się wszelkimi negatywnymi myśleniami, ograniczającymi przekonaniami lub też ignorowaniem być może w przeszłości problemów czy sytuacji, czy też jakimś nieostrożnym stylem życia, po to, żeby wprowadzić pozytywne zmiany do swojego życia. Tu jest przede wszystkim transformacja, zachodzi głęboka transformacja w Was, w Waszej duszy i szansa na zmianę swojej sytuacji, na dalszy rozwój. Dzięki temu będziesz miał możliwość spojrzeć wstecz i być wdzięcznym za tą szansę, która się tutaj w Was pojawia, tak? Do tego, żeby zburzyć jakąś strukturę i zawalczyć w tym tygodniu o swoje prawa. Dziękuję Wam, drogie wagi, serdecznie i zapraszam skorpiony. Witam serdecznie wszystkie skorpiony. Wyciągnę dla Was jedną runę na najbliższy tydzień. Zobaczymy, pod jakim patronatem będzie to tydzień dla Was. I mamy runę Man. Runa Man to przede wszystkim wzrost, to księżyc. Tu przed człowiekiem stoją jakby trzy drogi. Droga działania, droga miłości i droga poznania, ale wyboru trzeba dokonać samemu. To jest takie skrzyżowanie dróg. Tu jest również duże w tym tygodniu zdecydowanie do podejmowania decyzji, poczucie odpowiedzialności i umiejętność też dostosowania się do każdej sytuacji, do której będziecie tutaj zmuszeni jakby uczestniczyć, być uczestnikiem danej sytuacji. To również karta mówiąca o tym, że możecie zająć się w tym tygodniu jakąś twórczością, rozwijać swoją kreatywność. Przede wszystkim tu jest jakby płodność w każdym znaczeniu tego słowa. Zobaczmy w takim razie, jakie na ten tydzień dla Was karty. Jakie karty się dla Was pojawią w tym tygodniu? Dla Skorpiona. O, mamy dwie, więc mamy uwolnienie, kartę. Mądry doradca. I trzecia karta. Dziewiątka buław. Karta uwolnienia mówi o tym, że być może w tym tygodniu będziesz chciał podsumować swoje dotychczasowe działania, wyciągnąć wnioski
z tego, co udało Ci się osiągnąć lub zrealizować. Być może zakończysz jakiś projekt, jakiś pomysł, być może też uwolnisz się od jakiejś sytuacji lub też od ludzi, którzy już Ci nie służą. To również czas, kiedy możesz skorzystać z pomocy jakiegoś doradcy lub też osób, do których zwrócisz się w tym tygodniu o pomoc, osób, którym możesz zaufać, na których możesz polegać. To również podejmowanie decyzji na podstawie przeszłych jakichś zdarzeń i pójście tym razem w sposób, zadziałanie w sposób tradycyjny, zgodny z prawem, zrealizowanie tych pomysłów, które będą zgodne z Twoimi przekonaniami, tak? Być może wcześniej byłeś uzależniony czy zależny od innych osób lub od jakiejś sytuacji. Teraz podejmujesz decyzję, która pozwala Ci ruszyć do przodu i być w zgodzie ze sobą. Ważne jest również tutaj, karta mówi o tym, że zadbacie o to, żeby tym razem ochronić ten swój pomysł, czy też, nie wiem, swoje otoczenie, sytuację. Jesteś jakby, potrzebujesz też czasu na to, żeby do tego się przygotować. Ważne jest, żeby się nie poddawać w tym dążeniu do swoich celów, zaangażować się w realizację tego pomysłu, poprosić o pomoc inne osoby, bo tutaj ewidentnie jest wskazane, że warto skorzystać z pomocy kogoś bardziej doświadczonego, tak? I przygotować się, dać sobie czas na przygotowanie się też do tej nowej sytuacji, zapoznać się ze wszystkimi faktami, sprawdzić pod każdym względem, zwłaszcza pod względem prawnym, czy wszystko jest zgodnie z przepisami, tak? Dać sobie czas na to, żeby dopracować wszelkie szczegóły i jest możliwość jakby uwolnienia się ze starych, przeszłych sytuacji, zdarzeń i otwarcie się na przyjście czegoś nowego. Zobaczmy w takim razie jeszcze, jaka karta rada dla Was na najbliższy tydzień. A tu macie czakrę sakralną. Więc warto jakby skupić się w tym tygodniu na tej czakrze sakralnej, która wiąże się przede wszystkim z emocjami, z pragnieniami, z kreatywnością, z seksualnością. Więc być może ważne byłoby, żeby w tym czasie, w tym tygodniu skorzystać z jakiejś medytacji kolorów, z ćwiczeń jogi, zadbać o siebie, o każdy szczegół swojego ciała, zwłaszcza o prawidłowy przepływ emocji, o wszelkie pragnienia, kreatywność, zadbać o swoją seksualność, aby utrzymać tę czakrę w przepływie i
w równowadze. Może dla niektórych z Was będzie w tym tygodniu ważny kolor pomarańczowy. Żywiołem jest woda i słowem kluczowym czakry sakralnej jest słowo chcę. Przede wszystkim chcę, tak? Dziękuję serdecznie wszystkim skorpionom i do zobaczenia.